Dzisiejsza sprawa będzie trochę inna niż te, które omawiam na moim kanale. Oczywiście będzie to straszna historia, gdzie jest sprawca i są ofiary, ale tym razem będzie to nierozwiązana zagadka, która nawiedza mnie co jakiś czas. Dlatego opowiem wam ją i mam nadzieję, że usłyszę od was jakieś nowe teorie na temat tego, co tam się stało. Znana jest pod wieloma nazwami, a jedna z nich moim zdaniem jest bardzo mocna, ponieważ nazywana jest przez wielu The Babysitter. Ponieważ ofiary, jak już zapewne się domyślacie, czyli dzieci, przed śmiercią były karmione, myte i miały dach nad głową, czyli teoretycznie były zaopiekowane, tylko po to, by później je zamordować i porzucić w bardzo dobrze uczęszczanych częściach hrabstwa Oakland, niezaprzeczalnie, aby zostały odkryte. Ale poruszę również inną, która wydaje mi się, że łączy się z tą sprawą, o której Wam dziś opowiem. Będzie naprawdę dużo, więc słuchajcie uważnie i piszcie wszystkie teorie, jakie przyjdą Wam do głowy. Tu Agata the Storyteller, a to historia kryminalna, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy, według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z Waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast. Oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o zabójstwach dzieci w Oakland. Przenieśmy się więc w czasie i do zupełnie innego miejsca. 15 lutego 1976 roku 12-letni Mark Douglas Stebbins wracał do domu. Mieszkał na przedmieściach Detroit w dzielnicy Firedale. Większość tego dnia spędzał w American Legion Hall, lokalu, w którym pracowała jego mama. Razem ze swoim 15-letnim bratem Michaelem oglądali turniej bilardowy, który się tam właśnie odbywał. Mark zaczął się już nudzić i zapytał mamę, która była akurat w pracy, czy może pójść sam do domu, ponieważ w telewizji miał lecieć film, który bardzo chciał obejrzeć. Jako wielki fan wszystkiego, co związane z wojną, film pod tytułem Destination Tokyo był czymś totalnie z jego bajki, więc rozumiecie, że bardzo zależało mu na tym, żeby pójść i go obejrzeć. Jego mama nadal musiała pozostać w pracy, a starszy brat był zafascynowany turniejem. Dlatego Mark poprosił o pozwolenie, aby mógł pójść sam do domu. Był środek dnia, a ich dom stał całkiem niedaleko. Niecały kilometr od knajpy, więc nie było problemu, żeby trafił. Zwłaszcza, że tę drogę pokonywał bardzo często sam. Naturalnie, że mama mu pozwoliła. Dlatego pożegnał się z nią i Michaelem i poszedł podekscytowany na seans. Nikt nie spodziewał się, że to zwykłe cześć będzie ostatnią rzeczą, jaką usłyszą od Marka, a krótkie spojrzenie nigdy się już nie powtórzy. Tego samego dnia po południu Michael wrócił do domu, ale jego młodszego brata nie było. Nie był zaniepokojony. Stwierdził, że pewnie film się już skończył, a jego brat poszedł na dwór z kolegami. W sumie wszystko na ten moment wydawało się zupełnie normalne. Atmosfera zaczęła się podnosić, kiedy mama chłopców, Ruth, zadzwoniła z pracy, aby sprawdzić, jak sprawy w domu. Po krótkiej rozmowie z Michaelem poprosiła Marka do telefonu, tylko że chłopca przecież nie było. Niby jeszcze nie panika, ale ciśnienie podskoczyło. Poprosiła, żeby Michael zaczął obdzwaniać kolegów Marka, bo to było niepodobne do niego. Jeśli wychodził z domu, zawsze zostawiał karteczkę, gdzie jest i kiedy wróci, a teraz takiej nie było. Runda po znajomych niczego nie dała, więc po powrocie do domu około godziny 11 w nocy
Ruth zgłosiła zaginięcie Marka na policję. Kiedy policja stawiła się w domu Marka, przeprowadzono rozmowę z Michaelem i Ruth, aby ustalić podstawowe informacje na temat ostatnich chwil, kiedy chłopiec był widziany i jakie miał plany. Ale poproszono również o zdjęcie chłopca, żeby podać je do wiadomości publicznej i zrobić ulotki o jego zaginięciu. I tu przedstawia się kolejny dramat tej rodziny. Mianowicie Ruth była samotną matką, która walczyła o przetrwanie i robiła co mogła, żeby utrzymać siebie i dwóch dorastających synów. Z tego, co udało mi się odnaleźć i zrozumieć, ojciec chłopców był poza obrazkiem. I najprawdopodobniej mieszkał zupełnie w innym stanie. Nie utrzymywał kontaktów z dziećmi. Jak rozumiem, również nie wspierał finansowo byłej żony, choć nie wiem dlaczego, więc nie oceniam, tylko informuję. Ale to powodowało olbrzymie kłopoty i brak środków na wiele rzeczy, między innymi na wykupienie zdjęć szkolnych, jakie chłopcy mieli co roku robione. Dlatego zrozpaczona matka nie miała nawet aktualnego zdjęcia swojego zaginionego dziecka. Policja jednak wyszła z inicjatywą i sprowadziła natychmiast szkicownika, który na podstawie starych zdjęć i opisu, jaki podała matka, stworzył portret idealnie przedstawiający Marka Stebbinsa. Dodatkowo Ruth opisała, w co był chłopiec ubrany w chwili, gdy wychodził z baru. Miał na sobie jeansy Levi's, bluzę maroon, niebieską parkę z kapturem oraz czarne buty. Kiedy portret był gotowy, policja stworzyła ogromną liczbę ulotek i rozwiesiła je w całym hrabstwie Oakland, z nadzieją, że ktoś coś widział. Może coś wie. Udali się nawet do Detroit, do Luna Parku, który właśnie się rozbił w mieście. Czy może jakimś cudem tam chłopak nie zawędrował? Ale żadnych informacji nie udało się zgromadzić. Zapadł się pod ziemię. Po pierwszej dość chaotycznej fazie poszukiwań skupiono się na terenie wokół ulicy, którą powinien poruszać się Mark w drodze powrotnej z turnieju. Woodward Avenue była bardzo ruchliwą ulicą, przy której znajdowało się wiele biznesów, restauracji, zakłady fryzjerskie oraz drobne sklepy. Potencjalnie mnóstwo świadków, jednak nikt go nie widział. No nawet jeśli to nikt nie poinformował o tym policji. Było tak, jakby chłopak wyparował w powietrzu. Z każdą chwilą nadzieja na odnalezienie chłopca malała. Ale najgorsze obawy spełniły się 4 dni po zaginięciu Marka. 19 lutego, około godziny 11:30, zaledwie 7 kilometrów od domu Stebbinsów, mężczyzna przechodził w pobliżu parkingu przed biurowcem, w którym pracował. Kątem oka zauważył coś na ośnieżonej ławce i w pierwszej chwili nie wiedział, na co patrzy. Znacie to uczucie, kiedy widzicie coś i mózg potrzebuje chwilę na przetworzenie obrazu? Bo widok jest tak szokujący, że nie możemy uwierzyć, że to, co widzimy, jest prawdziwe. Tak było w tym przypadku, bo mężczyzna stwierdził, że to musi być porzucony przez kogoś manekin, bo przecież to takie normalne, że manekiny walają się po mieście, prawda? Tylko że zaledwie po kilku krokach w stronę tego osobliwego znaleziska zdał sobie sprawę, że na ławce leżą zwłoki martwego dziecka. Dusza go na chwilę opuściła, ale jak tylko pierwszy szok minął, natychmiast zaalarmował innych ludzi wychodzących z biurowca i wezwano policję. Nie trzeba było długo zastanawiać się, kim to biedne dziecko jest. Każdy wiedział o Marku Stebbinsie i jak wygląda dzięki tysiącom ulotek rozwieszonych w okolicy. Dlatego jedno spojrzenie na ciało potwierdziło, że to właśnie on, kończąc 4 dni ciężkich poszukiwań. Chłopiec leżał na plecach, całkowicie ubrany w to, co miał na sobie w chwili zaginięcia. Kaptur jego kurtki naciągnięty był na głowę, jakby miał chronić chłopca przed mrozem i śniegiem. Jego ręce ułożone były na klatce piersiowej, jakby leżał w trumnie. Cały widok, choć przerażający, sprawiał wrażenie, jakby dziecko leżało spokojnie, jak gdyby ten, kto go tam zostawił, zapewnił mu godność. Ale autopsja wykazała, że tam nie było niczego spokojnego ani nic związanego z godnością. Ciało chłopca było umyte. Ubrania były czyste, co świadczyło, że nie przebywał w brudnym miejscu. Zakładano, że był w jakimś domu lub gdzieś, gdzie było w miarę czysto, sucho i ciepło. Na jego szyi, nadgarstkach i kostkach widać było ślady krępowania, które przedstawiały historię męki tego dziecka.
Znaczyło to, że w którymś momencie chłopiec był związany i nie mógł swobodnie się poruszać. I najgorsze, był wielokrotnie wykorzystany seksualnie tylko po to, żeby na koniec zostać uduszonym. Śledczy bardzo szybko wiedzieli, że mają do czynienia z potworem. Mark nie tylko był skrzywdzony i brutalnie zamordowany, ale wszystko wskazywało na to, że przez 4 dni był utrzymywany przy życiu. Dostawał jeść i pić, był kąpany i miał dach nad głową, a jego śmierć nastąpiła dosłownie chwilę przed odnalezieniem ciała. Można powiedzieć, że był praktycznie jeszcze ciepły, ale to nie wszystko. Plamy opadowe świadczyły o tym, że ciało chłopca nie zostało przeniesione, czyli morderca przywiózł chłopca na teren parkingu, zaprowadził go na ławkę i tam udusił, po czym ułożył go i zniknął. To było bardzo ważne dla śledczych, choć łamało serca. Odnaleziono go o 11:30, natomiast świadek twierdził, że o 9:30 spacerując z psem przechodził dokładnie koło tej ławki i nikogo tam nie było. To stwarzało okno czasowe dla policji, które było bardzo wąskie. Czy jest możliwe, że ktoś coś widział? A może nawet był świadkiem samego morderstwa? Trzeba było się tego dowiedzieć jak najszybciej. Ale o dziwo, mimo bardzo ruchliwej okolicy, ponieważ z budynkiem sąsiadowało centrum handlowe, nikt niczego nie widział. Zero. Rozpoczęto poszukiwania zabójcy, a atmosfera była okropna. Tysiące ludzi opłakiwali Marka, ponieważ tak wiele osób było zaangażowanych w jego poszukiwania. Ale najbardziej cierpiała matka i Michael, który czuł się winny, że zamiast wrócić z bratem do domu, on wolał oglądać jakiś głupi turniej. Niestety, to uczucie nie opuściło go do końca życia. Śledczy w poszukiwaniach oparli się w pierwszej chwili na najbardziej oczywistym, czyli na fakcie, że chłopiec został wykorzystany seksualnie. Takie przestępstwa nie zdarzają się przypadkowo, a eskalacja do morderstwa sugerowała, że sprawca miał już doświadczenie w przestępstwach seksualnych. Dlatego zaczęto przyglądać się osobom z kartoteką, które dopuściły się takich czynów. I bardzo szybko odkryto potencjalnego podejrzanego. Był nim 34-letni Arsh Sloan, który niedawno został zwolniony z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za wykorzystanie dziecka i mieszkał w Southfield, miejscowości, w której odnaleziono ciało Marka. Dodatkowo pracował jako kierowca lawety, co dało mu możliwość poruszania się po okolicy w sumie nie zwracając na siebie niczyjej uwagi. Osobą, która dała znać policji, że Sloan pasuje jako podejrzany, był jego kurator, który uznał, że to ważna informacja dla policji. Natychmiast powzięto ten trop. Jednak nie było w zasadzie żadnych dowodów świadczących o tym, że aż miał kiedykolwiek coś wspólnego z chłopcem. Poza oczywistą historią kryminalną nie można było mu przypisać niczego związanego z Markiem Stebbinsem. Mimo to policja postanowiła, że pobierze próbki z auta Sloana tak na wszelki wypadek, gdyby było je z czymś porównać w przyszłości. I zapamiętajcie ten szczegół. Wrócimy do niego później. Choć policja starała się jak mogła, żeby znaleźć jakiekolwiek ślady, dni mijały. Później tygodnie, w końcu miesiące i nic w sprawie porwania i zabójstwa Marka nie zmieniło się. Nadal nie było żadnych świadków ani dowodów. Sprawa stała się zimna. Ludzie nadal pamiętali o tym biednym chłopcu. W miejscu odnalezienia jego ciała nadal przynoszono kwiaty lub pluszowe misie, ale powoli przechodzono do porządku dziennego. I mimo, że była to wielka tragedia, ludzie, ale i policja myśleli, że to jednorazowa akcja. Oj, mylili się bardzo. 22 grudnia 1976 roku, czyli około 10 miesięcy po zaginięciu Marka, kolejne dziecko rozpłynęło się w powietrzu. 12-letnia Jill Robinson tego wieczoru była w domu z mamą i dwójką jej młodszego rodzeństwa. Ale żeby zrozumieć, co się wydarzyło, muszę wam nakreślić kontekst. Dziewczynka była zwykłą nastolatką. Dobrze się uczyła i w sumie nie można za wiele o niej powiedzieć. Jednak jej życie zmieniło się ostatnio, co sprawiło, że zaczęła, nazwijmy to, dokazywać. Mianowicie jej rodzice rozwiedli się, co było wielkim szokiem dla Jill. Była bardzo zżyta ze swoim tatą, który teraz nie mieszkał już z nimi. Rozwód wiązał się z przeprowadzką i zmianą szkoły, co również wybiło dziewczynkę z równowagi. Było jej ciężko,
Dlatego zaczęła odreagowywać stres w najprostszy sposób, jaki jest możliwy. Ataki złości zazwyczaj skierowane przeciwko matce czy nauczycielom w szkole. Nie było to coś ekstremalnego, ale zauważalne i niestety z biegiem czasu jej zachowanie było coraz gorsze. Ale była jeszcze jedna rzecz, którą martwiła matkę, ponieważ Jill od jakiegoś czasu miała dziwne, jakby wizje albo przeczucia, i to bardzo mroczne. Mianowicie powtarzała, że czuje, że stanie jej się coś złego i że najbardziej boi się, że zostanie zastrzelona. Bardzo konkretne, prawda? Po kolejnej awanturze, do jakiej doszło w szkole między Jill a jej koleżanką, matka po rozmowie z dyrekcją szkoły postanowiła, że poszuka pomocy u specjalisty, więc udała się na konsultację do psychiatry dziecięcego. Badanie nie wykazało żadnych problemów, ale zasugerował, żeby matka kupiła Jill kota. Opieka nad zwierzakiem oderwie ją od stresu i powinna to pomóc. Więc kobieta tak zrobiła. Ale choć chwilowo może i rzeczywiście dziewczynka się wyciszyła, ogólnie nie było wielkiej poprawy. Karol, matka Jill, zwierzyła się ze swoich zmartwień nowemu partnerowi, Tedowi Ridińskiemu, z którym spotykała się od jakiegoś czasu. A ten stwierdził, że następnym razem, jak dziewczynka wpadnie w szał, niech wyjdzie z domu i ochłonie. Może zmiana otoczenia ją wyciszy. Niech się przejdzie po okolicy, a jak już będzie spokojniejsza, niech wróci i porozmawia z mamą o tym, co ją zdenerwowało. Brzmiało w sumie sensownie, ale to nie wpisywało się w styl rodzicielstwa Carol, więc uznała, że raczej nie skorzysta. 22 grudnia był wyjątkowo ciężkim dniem dla Jill. Miała bardzo zły humor i cały dzień ścierała się z mamą o wszystko. Po południu Carol poprosiła córkę, żeby ta pomogła jej w przygotowaniu do obiadu. Kiedyś robiły to wspólnie i było to ich ulubione zadanie. Ale tego dnia dziewczynka odmówiła mamie. Nie chciała pomóc i była bardzo rozdrażniona. Karol nie była zła, ale chciała dowiedzieć się, o co chodzi. Zapytała córkę, czy zdarzyło się coś w szkole, czy może się z kimś pokłóciła. Ale Jill odmawiała odpowiedzi, a jej zachowanie stawało się coraz gorsze. I wtedy Karol przypomniała sobie o radzie, jaką dostała od przyjaciela. I mimo, że nie do końca zgadzała się z nią, postanowiła skorzystać, bo w sumie nie miała pojęcia, co zrobić, aby deeskalować zbliżającą się awanturę. Dlatego poprosiła Jill, aby wyszła z domu i wróciła, kiedy się uspokoi. To rozwiązanie nie spodobało się dziewczynce, która wściekła się jeszcze bardziej. Odwróciła się i poszła do swojego pokoju, gdzie spakowała kilka rzeczy do plecaka, między innymi ulubiony koc, i skierowała się do wyjścia. W tym czasie Karol zdążyła przemyśleć to, co zrobiła, i wiedziała, że to był zły pomysł. Próbowała powstrzymać Jill, ale dziewczynka była wściekła i tylko trzasnęła drzwiami za sobą. Karol uznała, że daje jej chwilę. Wyjdzie za nią. Była pewna, że wściekła siedzi na ganku, ale kiedy około 10 minut później kobieta poszła zawołać córkę na obiad, Jill nigdzie nie było. To jeszcze nie wpędziło kobiety w panikę. Zauważyła, że rower dziewczynki zniknął, więc zapewne pojechała do domu taty, do którego często jeździła po kłótni z mamą. Mężczyzna mieszkał w pobliskim mieście, ale dystans był krótki, a Jill jeździła tam często, więc Karol zjadła kolację z młodszymi dziećmi i poszła na wieczorną mszę do kościoła. Była pewna, że kiedy wróci, Jill będzie już w domu i wtedy porozmawiają. Pierwsze, co Karol zauważyła, kiedy wyszła z auta po powrocie, to fakt, że roweru Jill nadal nie było przed domem. Kiedy weszła do środka, upewniła się, że dom jest pusty. Pojechała więc do byłego męża, Toma Robinsona, żeby odebrać córkę. Było już późno. Nie chciała, żeby Jill jechała po nocy. Ale tam również jej nie było. Może jeszcze nie panika, ale poziom stresu u obydwojga podskoczył dość mocno. Zaczęli jeździć po okolicy i szukać Jill. Nic. Zrobili rundę po jej znajomych. Nikt jej nie widział. Wiedzieli, że coś jest zdecydowanie nie tak, więc o 11:30 Karol i Tom wezwali policję, aby zgłosić zaginięcie Jill. Bardzo przykre, ale policja zbagatelizowała ich zgłoszenie. Uznali, że dziewczynka uciekła i niedługo wróci. Tylko że kiedy słońce wstało, a Jill nadal nigdzie nie było, nie można było już tego uznawać za chwilową ucieczkę. Policja najwidoczniej również tak pomyślała, bo nareszcie zaczęto podejmować jakieś działania. Podobnie jak w przypadku Marka, sporządzono ulotki i rozwieszono je w okolicach. Podano opis ubrania, w jakie dziewczynka była ubrana, wychodząc z domu.
Miała na sobie dżinsowy kombinezon, jasną pomarańczową kurtkę, zimowe buty i niebieską czapkę. Miała ze sobą również dżinsowy plecak marki Levi's. Tym razem pojawiła się osoba, która widziała Jill jadącą na rowerze w kierunku domu jej taty. Jechała drogą Woodward Avenue. I jeśli kojarzycie już tę nazwę, to dobrze. Dokładnie tą drogą 10 miesięcy wcześniej wracał Mark Stebbins do domu, w dniu, w którym zaginął. Mijały dni i przyszło Boże Narodzenie. Do tej pory Karol i Tom nadal mieli nadzieję, że rzeczywiście to przypadek ucieczki, że Jill, będąc uparciuchem, chce ukarać rodziców i się gdzieś chowa. Ale bardzo zależało jej na świętach i wiedzieli, że tego by nie odpuściła. Zaoszczędziła pieniądze, żeby kupić swoim siostrom prezenty w tym roku i bardzo czekała na ich reakcję. Dlatego fakt, że nie wróciła do domu w ten dzień, upewnił rodziców, że sytuacja jest najgorsza z możliwych. Nic już nie wskazywało na to, że uciekła, a wszystko, że stało się coś bardzo złego. 26 grudnia Karol i Tom otrzymali najgorszą z wiadomości. Ciało ich 12-letniej córki zostało odnalezione w pobliskim mieście Troy. Jeden z mieszkańców przejeżdżający drogą I-75 zauważył coś jasno-pomarańczowego przy drodze. Wrócił i zobaczył, że przy drodze leży ciało. Była to Jill Robinson. Leżała ewidentnie tak, żeby została szybko znaleziona. W sumie to można ją było zauważyć bardzo łatwo, bo jej kurtka odznaczała się na białym śniegu. Podobnie jak w przypadku Marka, pozostawiono ją ewidentnie tak, żeby można ją było zauważyć jak najszybciej. Co więcej, miejsce odnalezienia jej zwłok widoczne było z okien posterunku policji w Troy. To chyba nie mogło być przypadkowe. Dziewczynka była również całkowicie ubrana w to, w czym wyszła z domu 22 grudnia. Ręce również miała ułożone na piersi, ale przyczyna śmierci była inna i widoczna na pierwszy rzut oka. Jill zginęła od strzału w twarz z bliskiej odległości i zginęła dokładnie tam, w miejscu, w którym ją odnaleziono. Przerażające, biorąc pod uwagę, że najbardziej bała się właśnie tego, że ktoś ją zastrzeli. Ostatnią rzeczą, jaką widziała, była lufa strzelby. Autopsja nie wykazała oznak wykorzystania seksualnego dziewczynki, ale jej ciało również było umyte. Jej ubrania czyste i ewidentnie była przetrzymywana w mieszkalnych warunkach. Dostawała jeść i pić przez 4 dni, kiedy była przetrzymywana. Czas śmierci określono na godzinę około 4 nad ranem, natomiast odnaleziono ją o 8:30, czyli również bardzo mały odstęp czasowy. Naturalnie wielu śledczych od razu widziało podobieństwa między sprawą Jill Robinson a sprawą Marka Stebbinsa. Przetrzymywano ich przez 4 dni. Opiekowano się nimi, o ile można to tak w ogóle nazwać. Zabito ich na miejscu, gdzie ich ciała były odnalezione i pozostawiano je na widoku, aby ktoś je odnalazł jak najszybciej. Jednak ostatecznie uznano, że sposób zabójstwa oraz fakt, że Mark był wykorzystany, a Jill nie, jest dowodem, że musieli być to inni sprawcy. Rower Jill został odnaleziony dzień później, w zupełnie innym miejscu, kompletnie w innym kierunku niż jej ciało, za sklepem spożywczym. Niestety nie było na nim żadnych śladów. Policja dopiero zabierała się za sprawę Robinson, gdy kolejne dziecko zaginęło, wzbudzając sensację, ale i lekką panikę wśród mieszkańców hrabstwa Oakland. Zaledwie tydzień po tym, jak odnaleziono ciało Jill, czyli 2 stycznia 1977 roku, 10-letnia Christine Machalik zaginęła w miejscowości Berkeley. Niech was nie zmyli mnogość nazw poszczególnych miejscowości. Wszystkie zaginięcia oddalone były od siebie nie więcej niż o 7 kilometrów, a w Ameryce to rzut kamieniem. Dziewczynka mieszkała ze swoją mamą Deborą i ojczymem Tomem oraz trojgiem swojego młodszego rodzeństwa. Tego dnia rano dziewczynka pomagała mamie zdjąć dekoracje świąteczne, a kiedy wszystko było posprzątane, zapytała, czy może pójść do pobliskiego sklepu, żeby kupić sobie magazyn młodzieżowy, w którym miał być artykuł o jej ukochanym piosenkarzu. Debora nie chciała się zgodzić. Wszyscy przecież słyszeli o zaginięciu i śmierci Jill, a pamięć o Marku powróciła również. Ale dziewczynka nalegała. Mówiła, że przecież nie jest późno i że to tylko kilkaset metrów, że zna drogę i będzie bezpieczna, bo już nieraz chodziła tam sama. Matka w końcu zgodziła się pod warunkiem, że będzie ostrożna i przejdzie na skrzyżowaniu ze światłami.
Po uzgodnieniu wszystkiego, Christine, szczęśliwa, ubrała się i pobiegła do sklepu. I to był ostatni raz, kiedy jej matka widziała ją żywą. Z domu wyszła około 18:30 i ustalono, że dziewczynka dotarła do sklepu i kupiła gazetę. Jednak gdzieś po drodze spotkała mordercę. Kiedy o 19:00 Christine nadal nie wróciła, Deborah od razu poczuła strach i nie zamierzała czekać. Natychmiast zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie córki. Policja tym razem podeszła bardzo poważnie do tego zgłoszenia i jeszcze tego samego wieczoru telewizja lokalna ogłosiła zaginięcie Christine Malik. Nikt nie miał wątpliwości, że to nie jest zbieg okoliczności i że prawdopodobnie znajdą ją za 4 dni. Poszukiwania miały olbrzymią skalę. Zaraz po zgłoszeniu dziesiątki funkcjonariuszy przeszukiwali całe Berkeley wzdłuż i wszerz, a do ekipy ciągle dołączali nowi. Powstało wiele cywilnych zespołów, którzy przeszukiwali okolice miasta. Przyleciały siły powietrzne i helikopterami skanowano pobliskie pola i łąki, rozszerzając pole poszukiwań na naprawdę wielki teren. Niestety nic to nie dało, nie było żadnych śladów, tak jak poprzednio. Panika ogarnęła lokalnych mieszkańców. Ktoś czyhał na ich dzieci, ale nie wiadomo było kto i jak udaje mu się, bądź im, zrobić to tak, że nikt nie widział. Nikt nie spuszczał swoich dzieci z oka. Rodzice odprowadzali je na autobus szkolny, a później je odbierali. Nie wypuszczano ich także samotnie z domu. Nawet nie pozwalano pociechom bawić się na swoich własnych ogródkach, w obawie, że i tak ktoś przyjdzie i je zabierze. Kiedy przyszedł 4. dzień po zaginięciu, wszyscy wstrzymali oddech, ale nikt niczego nie odnalazł. Zaczęto więc na nowo poszukiwania. Nadzieja, że to inny przypadek niż poprzednie, napawała optymizmem, o ile można to tak ująć. Ze zdwojoną siłą organizowano przeczesywanie terenów miejskich i podmiejskich. Regularnie mówiono o niej w wiadomościach i programach radiowych. Niestety 19 dni po jej zniknięciu została odnaleziona martwa. Jej ciało znalazł pracownik poczty. Jechał lokalną drogą i rozwoził listy, kiedy zauważył w śniegu coś niebieskiego. Gdy podjechał bliżej, pierwsze co rozpoznał to mała dłoń leżąca na śniegu. Jej ciało było skulone, z kolanami podciągniętymi pod brodę. Wyglądała, jakby ją ktoś niósł w pozycji kołyski i w takiej pozycji ją zostawił na poboczu. Była również całkowicie ubrana w to, co miała na sobie w dzień zaginięcia. Była czysta, nakarmiona i napojona. Uduszono ją na miejscu, czyli przyprowadzono ją jeszcze żywą, jak w poprzednich przypadkach. Policja była już przekonana, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą dzieci, a okolica wpadła w panikę. Trzeba było naprawdę zająć się tą sprawą, ale nie była to zwykła pokazówka. Władze zorganizowały największą grupę zadaniową w historii Stanów Zjednoczonych w celu wykrycia osoby lub osób odpowiedzialnych za te straszne zbrodnie. Grupa aż 35 detektywów pracowała wspólnie razem z agentami FBI, próbując rozwikłać tę sprawę. Głównie skupili się na sprawdzaniu osób, które posiadały w przeszłości wyroki za przestępstwa seksualne. Było ich tysiące w hrabstwie Oakland. Łącznie przesłuchano ponad 4000 osób. Robiono wszystko, co było możliwe, ale nadal nie zbliżano się do rozwiązania tej sprawy. Ale czy na pewno? Kilka tygodni po odnalezieniu ciała Christine Malik zgłoszono kolejne przerażające przestępstwo. 13-letni chłopiec z Flynn zgłosił się na policję z rodzicami, twierdząc, że został wielokrotnie bardzo brutalnie wykorzystany seksualnie przez 2 mężczyzn. Gregorego Greena i Christophera Busha. Byli 2 psychopatycznymi PDF-ami, którzy spotkali się i połączyły ich najbardziej obrzydliwe fantazje, jakie są tylko możliwe. Głównie opierające się na tym, że chcieli porywać, więzić i gwałcić małych chłopców. Przenieśmy się więc na chwilę w inne rejony tej sprawy, ale mam nadzieję, że uda mi się na tyle wszystko opowiedzieć, że będziecie w stanie za mną nadążyć. Jak wspomniałam już na samym początku, sprawa nie została nigdy oficjalnie rozwiązana, ale wątek tych dwóch zwyroli bardzo silnie się z nią łączy, dlatego spójrzmy na nich i ich powiązania z morderstwami dzieci w Oakland. Zacznijmy od Greena, jednej z najobrzydliwszych kreatur, jakie spotkałam w trakcie mojej przygody z True Crime.
Od zawsze wpadał w kłopoty, a jego kariera przestępcy zaczęła się od drobnych kradzieży i rozwijała się w dość szybkim tempie. Ale wszystko wyrwało się spod kontroli po śmierci jego matki. Miał wtedy 16 lat i już wielokrotnie miał styczność z policją, jednak to był punkt zwrotny w jego życiu. Matka była jedyną osobą, która miała jeszcze jakikolwiek wpływ na tego chłopaka. Kiedy nic go nie powstrzymywało, poniósł go melanż i to jak. Kradzieże stawały się coraz bardziej zuchwałe, a w trakcie napadów zaczął być wyjątkowo brutalny dla swoich ofiar. Ale mimo tego, że policja go bardzo dobrze znała, poza drobnymi wyrokami wyglądało na to, że Green jest kuloodporny. Kiedy skończył 20 lat, zatrudnił się na nocną zmianę w Kmart w Kalifornii, jednym z wielu sklepów spożywczych tej sieci. Natomiast za dnia był trenerem baseballu w małej lidze. Kiedy dokładnie zaczął napastować małych chłopców, nie wiadomo. Ale w czasie, kiedy został trenerem, rozsmakował się w niewinności tych dzieci na dobre. Po pewnym czasie jego kartoteka była olbrzymia. Zanim ukończył 25 rok życia, miał na swoim koncie aż 45 zarzutów o napaści seksualne na nieletnich, a podczas jednego z zatrzymań przyznał się do ponad 200 gwałtów na małych chłopcach. Przyznał się również do tego, że podczas jednej z napaści prawie zamordował 13-letniego chłopca. Podczas ataku przytrzymywał dziecko tak, że przyduszał go. Zajęty nie zauważył, że dziecko przestało się bronić. Odciął mu tlen na tak długo, że chłopak stracił przytomność i przestał oddychać samodzielnie. Aby go ocucić, wpadł na genialny pomysł. Zaczął go przypalać papierosami, ale to nie zadziałało. Spanikowany Green zabrał chłopaka do pobliskiego szpitala i zostawił go nieopodal w rowie. A następnie anonimowo zadzwonił z informacją, że jest tam dziecko wymagające pomocy. Bardzo odważny, ale choć tyle, bo dzieciak jednak przeżył. I wiem, to było obrzydliwe, ale wiecie, co mnie najbardziej wkurza w tej sprawie? Że za wszystko, do czego się przyznał, dostał tylko 6 miesięcy w więzieniu i drugie 6 w zakładzie psychiatrycznym. Tadam! Kolejny genialny wyrok. Przecież to była taka popaprana jednostka, że powinni go zamknąć w kapsule i wystrzelić w kosmos. Ale nie! Wyszedł jako wolny człowiek i postanowił, że przeniesie swoją działalność na inne tereny. A mianowicie wróci tam, skąd pochodził, czyli do Michigan, niedaleko Detroit. Jego ojciec nadal tam mieszkał i postanowił przyjąć syna pod swój dach. Dokładnie przybył 11 lutego 1976 roku. 15 lutego porwano Marka Stebbinsa. Widzicie, dokąd zmierzam? Jak już się zadomowił w Michigan, znalazł pracę, choć nie bardzo wiem gdzie. Ale to właśnie wtedy poznał Christophera Busha, para stworzona w piekle. Dobra, przejdźmy więc do drugiej połówki tego obrzydliwego duetu. Bush urodził się w 1951 roku i pochodził z niesamowicie bogatej rodziny, ale to tak bogatej jak Sknerus McQuatch. Majątek tej rodziny był chyba największym w tym stanie albo jednym z większych. Ojcem Christophera był H. Lee Bush, prezes General Motors. Dobra, krótka lekcja historii. General Motors w latach 70. było potęgą, a Detroit było najbogatszym miastem w Stanach. Teraz macie perspektywę tego, co to była za rodzina. Jako typowe nepo baby niczego sam nie osiągnął. Rodzice kupili mu restaurację, kiedy skończył 18 lat i to miało być jego zajęcie. Zabawa w kuchnię. Oczywiście nie mógł przegrać, bo nieważne czy zarobił, czy nie, tatuś zawsze sięgał do głębokiej kieszeni, żeby wyciągnąć niedorobionego synka z kłopotów. I w sumie wszystko z zewnątrz wyglądało normalnie. Kolejna obrzydliwie bogata rodzina papla się w swoim błotku. Tylko, że to była tylko fasada. Ponieważ Bush Junior odkrył w sobie obrzydliwy pociąg do młodych chłopców. Jako osoba, która zawsze otrzymywała to, co chciała, nie zawahał się sięgnąć po to, czego właśnie chciał. A do czasu, w którym zabójstwa dzieci w Oakland się rozpoczęły, zdążył już wykorzystać kilku chłopców. Ale nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, choć praktycznie każda napaść, jakie dokonał, została zgłoszona na policję. Puf! Magia. A czarodziejski proszek to kasa tatusia.
Niestety nie znalazłam informacji, w jakich okolicznościach i kiedy spotkali się ci dwaj, ale tak się stało i wtedy poczuli się jak w lunaparku. Połączyła ich epicka perwersja. Planowali porwać chłopca, trzymać go w jakimś odosobnionym miejscu, a w tym czasie miał on być ich seks zabawką. Uznali, że zawsze któryś z nich powinien być przy chłopcu, żeby nie uciekł, ale również, żeby wykorzystywać dany im czas w pełni. Czyli w dosłownym znaczeniu do czynności seksualnych miało dochodzić nieprzerwanie, dopóki się nie znudzą. Nie znamy wszystkich ich ofiar, ale było ich na pewno dużo. Ostatecznie zgłoszenie dwójki, trzynastolatka i czternastolatka sprawiło, że policja postanowiła przyjrzeć się im. W tym czasie prowadzono już śledztwo w sprawie morderstwa Marka, Jill oraz Christine, więc każdy z wyrol był na radarze, a oni świecili się najjaśniej na firmamencie zboczeńców. Po zeznaniach chłopców i wglądzie w przeszłość kryminalną obydwu postanowiono ich aresztować, ale macki Busha seniora sięgały naprawdę daleko. Christopher po raz kolejny wyszedł na wolność, czego nie można było powiedzieć o Greenie. O niego nikt się nie troszczył, a w takiej sytuacji każdy ratuje tylko swoje dupsko. Więc został na lodzie i ostatecznie dostał wyrok dożywocia. Natomiast teflonowy Christopher za te same przestępstwa dostał tylko 2 lata próby. I niech mi nikt nie wmawia, że z kasą czy bez to żadna różnica. Ale nie tylko Christopher miał nieźle nawalone pod kopułą. Jego potężny ojciec również miał kilka ciemnych spraw za uszami. Jedną z najbrudniejszych była znajomość z pewnym jego mościem o nazwisku Francis Sheldon, który był właścicielem wyspy Fox Island na jeziorze Michigan. Ta wyspa była prawdziwym piekłem na ziemi. Powiedzmy, że to była oryginalna wersja wyspy Epsteina. To, co działo się tam, jest według śledczych, ale również zwykłych ludzi powiązane z zabójstwem dzieci w hrabstwie Auckland. Dlatego zabiorę Was teraz w kolejne zapomniane przez Boga miejsce, z nadzieją, że może Wy będziecie mieli jakieś ciekawe teorie w naszej głównej sprawie. Czas, w którym to wszystko się działo, czyli porwania i morderstwa oraz działalność na wyspie, moim zdaniem mają coś wspólnego. Miały one miejsce w czasach, kiedy filmy z udziałem dzieci były łatwo dostępne w Ameryce. Można je było kupić w wielu sklepach, a rynek magazynów pornograficznych był potężny, co dawało wiele miejsca na kitty porn. Niektóre gazety poświęcone były tylko tej tematyce, a ich tytuły czy slogany reklamowe to inny poziom zła. Jeden miał tytuł Kazirodztwo. Gra, w którą może grać cała rodzina. Nie wiem jak wiele mi się zbiera aż spod wątroby. Lata 70. to było naprawdę złote czasy dla tej przebrzydłej gałęzi biznesu pornograficznego. Jednak jakieś 90% towaru przychodziło z Europy, głównie z Holandii. Kilka osób wpadło więc na to, że może by tak miejscowo kręcić będzie taniej i szybciej. Wyprodukowanie jednej kopii kosztowało z wyrola kilka dolarów, a na rynku chodziły po 13, więc zarobek był niesamowity. Dlatego producenci tych materiałów rośli jak grzyby po deszczu. Okej, ale skoro był taki popyt, to trzeba było zwiększyć podaż, czyli dostarczyć świeżej krwi. I cierpiały na tym dzieci. Mnóstwo dzieci. Specjalni tak zwani wyszukiwacze talentów przemierzali miasta w poszukiwaniu bezbronnych, samotnych, bardzo często biednych dzieci, które szukały atencji i miłości. Zaczynało się od bombardowania miłością, czyli standardowa taktyka manipulacji. Kupowanie prezentów, czy zabieranie dziecka tam, gdzie na przykład nie mogło sobie pozwolić wcześniej, też pomagało. Później komplementowano dziecko, sprawiając, że zaczynało ono kochać swojego nowego przyjaciela oraz otwierano kolejny etap, czyli odwdzięczanie się. Dziecko miało okazywać swoją miłość i wdzięczność za wszystko, co dostało w konkretny i obrzydliwy sposób. Na początku dziecko wykorzystywał ten, co je werbował, ale normalną praktyką było wymienianie się dziećmi między innymi PDF-ami. Naturalnie pierwsze, co przychodzi na myśl, to, że takie potwory można rozpoznać od razu. Że to pewnie jakieś paskudy, nieumyte typy spod ciemnej gwiazdy. Nic bardziej mylnego. Byli to zazwyczaj ludzie pracujący w zwykłych miejscach, często nawet na wysokich stanowiskach.
mający swoje własne rodziny i będący filarem swoich społeczności. I zawsze trzymali się razem. Swój poznał swego. Wymieniali się zdjęciami czy opowieściami o swoich podbojach, a później organizowali seks imprezy, na których towarem były te biedne dzieciaki. Generalnie lata 70. w Ameryce to była istna bonanza, jeśli chodzi o przemysł porno, a zwłaszcza ten związany z dziećmi. Filmy dla dorosłych miały swoje premiery w kinach, wyszły z ukrycia i celebrowano je na głównej scenie. Było to możliwe m.in. dlatego, że nie było żadnych uregulowań prawnych na ten temat. Najczęściej nawet nikt nie ponosił żadnych większych konsekwencji za wykorzystywanie nieletnich, dlatego to piekło rosło w siłę. Drapieżnicy seksualni stawali się bardzo zuchwali, ale również kreatywni w pozyskiwaniu swoich ofiar. Zakładano domy dziecka, które były często finansowane przez rząd amerykański, które były fabryką kitty porn. PDF-y stawali się rodzicami zastępczymi dla sierot i to wszystko w świetle prawa. Można by podać wiele przykładów na systemowe wykorzystywanie dzieci, ale na potrzeby tego odcinka zajmę się przypadkiem Jerego Richardsa, który w 1975 roku był szanowanym obywatelem i członkiem lokalnej społeczności. Miał rodzinę i pracował jako nauczyciel WF-u w szkole katolickiej świętego Józefa w Port Huron, jakieś 60 kilometrów od hrabstwa Auckland. Nie ma dokładnych informacji, kiedy właściwie zaczął pracować w tej szkole, ale był on jednym z bardziej szanowanych członków Rady Pedagogicznej w tej prywatnej katolickiej szkole. Tylko, że był on również PDF-em i jednym z poszukiwaczy talentów na potrzeby seks biznesu. A gdzie, jak nie w szkole, znaleźć stałe źródło towaru? Choć jak przed chwilą powiedziałam, przez współpracowników był szanowany, sprawa z uczniami miała się zupełnie inaczej. Opisywany był jako dziwny, nie na miejscu, chudy i kompletnie niezainteresowany sportem, a do tego był magikiem. O tak, zboczony magik. Idealne zajęcia dla zwyrola, te wszystkie imprezy dla dzieci. Miodzio. Po jego przybyciu do szkoły atmosfera zmieniła się natychmiast. Jego dawni uczniowie opowiadali, że od momentu jak Richardson zaczął ich uczyć, prysznice po zajęciach stały się obowiązkowe. I nie to, że to coś złego, zapewne inni uczniowie byli wdzięczni za ten obowiązek. Wiecie, o co mi chodzi. Tylko że nauczyciel zawsze wchodził razem z chłopcami i przyglądał się im. Nawet dawał instrukcje, jak i gdzie mają się myć. Jesus. Później zaczął zapraszać chłopców na masaż i takie tam, wiecie, o co chodzi. No z boki koniec. Ale dlaczego trwało to dłużej niż powinno? Dziś wszyscy zgłaszają najdrobniejsze uchybienia i jest cała drama. Nie zawsze słuszna, ale zdecydowanie poziom świadomości jest wyższy. Tylko, że tu chłopcy byli bardzo młodzi. Mieli zazwyczaj po 11, może 12 lat. Nie byli jeszcze rozwinięci i nie bardzo wiedzieli, że to, co robi trener, jest złe. No i jeszcze powaga szkoły katolickiej. Chłopcy byli przekonani, że Kościół ich chroni. Że krzywda im się nie stanie, więc skoro Richardson robi takie rzeczy, to na pewno nie jest to złe. Po prostu dziwne. I tyle. Wszystko zmieniło się, kiedy Jerry przedstawił swoim uczniom wujka Franka. Nie był to oczywiście prawdziwy wujek, krewny ani nic z tych rzeczy. To był po prostu inny PDF. Francis Sheldon. Pamiętacie? Wspomniałam już raz o nim. Kto uważnie słucha, niech pisze komentarz i daje znacznik czasowy do tego komentarza. Dokładnie teraz. Już. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Jego dziadek miał wspaniałą karierę polityczną. Był gubernatorem oraz senatorem, natomiast jego ojciec prowadził firmę deweloperską, pomnażając już i tak olbrzymią fortunę. Frank ukończył geologię na uniwersytecie i przyłączył się do firmy ojca, dalej rozwijając ją, aż w pewnym momencie stali się najbogatszą rodziną w Michigan. W 1960 roku spełnił swoje marzenie i kupił sobie własną wyspę. Była nią Fox Island na jeziorze Michigan. Zawsze chciał stworzyć luksusowy kurort dla siebie i swoich bogatych znajomych, gdzie będą mogli się relaksować, polować i takie tam. To była wersja oficjalna, ale prawda była straszna. Wyspa była centrum pedofilskiego świata.
gdzie prywatnymi samolotami dostarczano dzieci, aby zaspokajały perwersyjne zachcianki starych, obleśnych dziadów. Aby zapewnić pozory, zarejestrował na swojej wyspie obóz dla dzieci. Brother Paul's Children Mission. Reklamowany był jako miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić wakacje pod opieką wyspecjalizowanej kadry. Ale to, co tam się działo, przeszło do historii jako jeden z największych skandali i zbrodni na dzieciach. Ale wróćmy do Jerego Richardsona. Na koniec roku szkolnego 1976 zaprosił on swoją ulubioną grupkę chłopców na wyspę. To miała być wycieczka w nagrodę za świetne wyniki w nauce, a zwłaszcza w sporcie. Stwierdził, że wyspa należy do jego wujka, a chłopcy będą się świetnie bawić. Jak można było nie zaufać szanowanemu nauczycielowi? Ale do tego każdy w stanie Michigan wiedział, kim jest Sheldon i co mieści się na Fox Island. Było to marzenie wielu, żeby móc tam się dostać i skorzystać z jej dobrodziejstw. Pewnie, że się zgodzili. Wystarczyło kilka godzin na wyspie, aby mężczyźni zabrali się do działania. Wszyscy chłopcy mieli rozebrać się do naga. Sheldon stwierdził, że to normalna praktyka na wyspie. Każdy tak chodzi, więc chłopcy posłuchali. Wiedzieli, że to trochę dziwne, ale skoro nauczyciel i ich gospodarz tak mówią, to czego nie? Dlatego wszyscy dość szybko biegali po plaży czy eksplorowali wyspę, świecąc golizną. Jeśli któryś z chłopców się wahał, to Jerry twierdził, że przecież nie ma na wyspie żadnych dziewczyn, a ostateczną próbą przełamania ich oporu było pokazywanie magicznych sztuczek, żeby odwrócić ich uwagę i zrelaksować dzieci. Oczywiście, aby być przykładem dla gości, Frank i Jerry również chodzili nago, jako dowód, że tak tu właśnie jest. Dodatkowo na wyspie zainstalowano mnóstwo kamer, po to, żeby Frank mógł podglądać bawiących się nagich chłopców. Praktycznie od pierwszego dnia rozpoczęło się wybieranie jednego lub dwóch z grupy i jechanie z nimi na wycieczkę jeepem, aby zwiedzić wyspę. Ale po powrocie chłopcy byli już inni niż przed wycieczką. Byli cisi, wycofani. My wiemy niestety, co działo się na tych przejażdżkach, ale wstyd i strach powstrzymywały ich przed rozmawianiem, nawet między sobą, o tym, co im się przytrafiło, a zwłaszcza z rodzicami po powrocie. Dlatego obóz działał w najlepsze i setki dzieci zostały tam skrzywdzone. Z czasem wyspa stała się centrum turystyki seksualnej dla PDF-ów z całego stanu, a później i kraju. Była również jednym wielkim planem filmowym, gdzie powstawały materiały z udziałem tych biednych dzieci, a następnie były sprzedawane i dystrybuowane ku uciesze potworów. Ale całe to imperium zaczęło chylić się ku upadkowi niedługo po zaginięciu Marka Stebbinsa, a wszystko za sprawą małego, ośmioletniego chłopca o imieniu Eddie, który wykazał się odwagą, na jaką nie było stać innych. Po tym jak chłopiec wrócił z obozu, był w tak złym stanie fizycznym, że musiał udać się do szpitala. Tam przyznał się rodzicom, co mu zrobiono, a oni powiadomili policję. Oczywiście wszczęto postępowanie, ale Frank Sheldon, który miał wtyki wszędzie, dowiedział się zawczasu o tym, co się dzieje i że ludzie zaczynają przyglądać się jego obozowi. Wsiadł wtedy w prywatny samolot i wydzidował do Amsterdamu. Mekki PDF-ów w tamtym czasie. Sprawa Jerego nie była taka prosta. On nie miał takich zasobów finansowych jak wujek Frank i szybko wpadł w ręce policji. Sprawa eksplodowała. To była sensacja, tylko wszyscy w nią zamieszani nagle zapadli się pod ziemię. W sumie jedyną osobą, która została aresztowana, był Robinson właśnie. A on zaczął śpiewać jak kanarek w zamian za lżejszy wyrok. Powiedział, na czym polegał proceder. Jak nagrywali i sprzedawali materiały pornograficzne, ale również jak wchodzili w kontakt z innymi, jak to nazywał, kochającymi chłopców. Wykorzystali do tego celu jedną z gazet zajmujących się golizną, gdzie widniało fałszywe ogłoszenie reklamowe, a ten, kto na nie odpowiedział, otrzymywał wskazówki co dalej i z kim się kontaktować. Proste i genialne rozwiązanie. Dał policji również listę klientów i bywalców Fox Island.
Otrzymał niski wyrok, bo między 2 a 10 lat za swoje zbrodnie, ale wyszedł zaledwie po 3. Ostatecznie odebrał sobie życie, kiedy ponownie wpadł na próbie przesłania Kitty Porn pocztą. Jednak on był jedyną osobą, która otrzymała wyrok więzienia w tej głośnej sprawie. Mimo skandalu szybko ucichła. Pieniądze rządzą światem, nie prawo. I to był doskonały przykład. I tu wróćmy do sprawy zabójstw dzieci z hrabstwa Oakland. Uważa się, że mogły one być ofiarami szajki z Fox Island, ponieważ na liście, jaką Jerry przekazał policji, widniały dwa nazwiska, znane policji w kontekście sprawy, czyli Gregory Green i Christopher Bush. Byli przesłuchiwani i poddani badaniom wariografem niedługo po odnalezieniu ciała Christine Malik. Po tym, jak zostali zatrzymani za wykorzystanie dwóch nastolatków, poddano ich temu badaniu i zapytano, czy mają coś wspólnego z zabójstwem Marka, Jill i Christine, bo w tym momencie były 3 ofiary. Zadano im szereg pytań, na które odpowiedzieli nie i zdali. Wariograf wykazał, że mówią prawdę, ale jeszcze wrócimy do tej informacji. Taki wynik badania sprawił, że zostali natychmiast wypuszczeni, a wszystkie podejrzenia na nich ciążące rozpłynęły się jak lody na słońcu. Dziś już wiemy, że badania są całkowicie niewiarygodne, ale wtedy była to nowa technologia, która była uznana za ostateczny dowód kłamstwa bądź prawdy. Więc jeśli maszynka mówi, że są niewinni, to tak musi być. Ale jak mówiłam wcześniej, za przestępstwo, z powodu jakiego w ogóle byli aresztowani, skazali tylko Greena na dożywocie, natomiast Bush wyszedł całkowicie wolny. Dokładnie 31 stycznia 1977 roku Bush opuścił areszt, a zaledwie kilka tygodni później zginęło 4. dziecko. Ostatnią znaną ofiarą w tej sprawie był 11-letni Timothy King z Birmingham, który zginął 16 marca 1977 roku. Cała rodzina tego wieczoru miała plany. Poza małym Timothym, rodzice chłopca mieli spotkanie z klientem, a później mieli udać się na kolację. Najstarsza siostra, 17-letnia Katie, wybierała się na koncert. 16-letni Chris miał fuchę jako opiekun do dzieci w domu sąsiadów, a 13-letni Mark miał próbę teatralną w szkole. Najmłodszy Timothy błagał rodziców, czy może zostać w domu sam. Od dawna o to prosił i tego dnia rodzice się w końcu zgodzili. Cała rodzina udała się, każdy w swoją stronę. W domu pozostał Tim i jego siostra Kathy, która szykowała się właśnie do wyjścia. Chłopiec powiedział, że wyjdzie tylko na chwilę. Pobiegnie do sklepu na końcu ulicy po słodycze i wróci, zanim ona wyjdzie, żeby zamknąć drzwi. Robił to często. W sensie chodził do sklepu po drobne rzeczy. Znał okolice i czuł się bezpiecznie. Dodatkowo rodzice otwarcie z nim rozmawiali o sprawie zaginięć i ich śmierci, więc chłopak miał świadomość niebezpieczeństw. Wiedział, że nie może rozmawiać z nieznajomymi i ma wzywać pomocy, jak tylko poczuje, że to należy zrobić. Katy się zgodziła, więc Tim wskoczył na deskorolkę i odjechał. To był ostatni raz, kiedy był widziany żywy. Była godzina około 19. Po 9 rodzice Barry i Mary Ann wrócili do domu i natychmiast zmroziło ich, że dom był otwarty, a Tima w nim nie było. W międzyczasie pozostałe dzieci zaczęły wracać do domu, a rodzice zapytali, czy wiedzą, gdzie jest ich najmłodszy brat. Katie powiedziała, że wybrał się po słodycze, ale nie wrócił do czasu, jak miała wyjść, dlatego zostawiła mu otwarte drzwi. Natychmiast ruszyli na poszukiwania, ale kiedy niczego nie znaleźli, wezwali policję. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Sprawa była bardzo szybko opchana do przodu. W czasie, jak grupy poszukiwawcze działały, zwołano konferencję prasową, na której Barry, ojciec Tima, zwrócił się bezpośrednio do porywacza, jednak, jak sam później przyznał, w głębi wiedział, że już nigdy syna nie zobaczy. Zgodnie z informacją, jaką policja otrzymała, Tim tego wieczoru był w sklepie i kupił słodycze. Natomiast inny świadek widział chłopca w czerwonej kurtce na parkingu przed sklepem rozmawiającego z mężczyzną siedzącym w niebieskim AMC Gremlin. Był to bardzo obiecujący trop, bo Tim w chwili zaginięcia miał na sobie czerwoną kurtkę.
Udało się na podstawie zeznań stworzyć portret mężczyzny i wszyscy byli przekonani, że to był strzał w dziesiątkę. Tak charakterystyczny samochód plus portret to więcej niż dotychczas w tej sprawie było dostępne. Policja zatrzymała każdego jadącego takim autem. Tak bardzo wierzono, że to pomoże. Otrzymywano mnóstwo tropów. Policja sprawdziła aż 18 000 wskazówek, co było wielkim wyczynem. Jedna z informacji była, podobnie jak wskazówka o samochodzie, bardzo obiecująca. Kobieta twierdziła, że była w sklepie w czasie, kiedy zaginął Tim i widziała mężczyznę stojącego na tyłach sklepu, przeglądającego się alejce ze słodyczami, w której co chwila pojawiały się dzieci. Ona również podała rysopis i powstał kolejny portret pamięciowy, który pierwszy świadek stwierdził, że jest jeszcze bardziej bliski prawdzie, dlatego obydwa były upublicznione. Dni mijały i nic nie wynikało z poszukiwań. Szóstego dnia przyszła wiadomość najgorsza. Dwóch mężczyzn jadących drogą niedaleko miasta Leonia zauważyło coś czerwonego przy drodze. Była to czerwona kurtka Tima. Podobnie jak w poprzednich trzech sprawach, był on czysty i w pełni ubrany. Podobnie jak Mark został wielokrotnie brutalnie wykorzystany seksualnie oraz skrępowany. Potem przyniesiony żywy na pobocze drogi, a później uduszony. Sekcja zwłok wykazała, że ostatnim posiłkiem przed śmiercią był jego ulubiony kurczak KFC, o którym matka Tima wspomniała na konferencji prasowej. To oznaczało, że porywacz lub porywacze przykładali uwagę do tego, co działo się w telewizji czy prasie w sprawie zaginięć. Rodzina Kinga była załamana śmiercią chłopca. A jego ojciec poprzysiągł zemstę na winowajcy. Ale co z Christopherem Bushem? Był on według wielu bardzo związany z tymi zabójstwami, mimo że został wykluczony po badaniu. Ale nadal wielu miało wątpliwości. 20 listopada 1977 roku znaleziono ciało Busha, a za przyczynę śmierci podano samobójstwo. Z tym, że miejsce odnalezienia go aż krzyczało, że stało się tam coś zupełnie innego. Zginął od strzału między oczy z bliskiej odległości, jednak na jego dłoniach nie było śladu prochu, co jest normalne, kiedy osoba wystrzeli. Dodatkowo ciało było w taki sposób ułożone, że jeśli rzeczywiście w takiej pozycji chciał oddać strzał, byłoby to raczej niemożliwe. Detektywi, którzy badali później zdjęcia z miejsca zdarzenia po fakcie, stwierdzili, że wyglądało na pozorowane. Ale to, co znaleziono w pokoju Busha, było wyjątkowo niepokojące. Był tam między innymi rysunek chłopca krzyczącego z bólu, który według wielu do złudzenia przypominał Marka Stebbinsa, pierwszą ofiarę. Choć powstało wiele pytań, sprawa została bardzo szybko zamknięta i ogłoszono, że zmarł w wyniku samozadanej rany postrzałowej. Co więcej, po jego śmierci niemal natychmiast rozwiązano grupę operacyjną, która badała sprawę morderstw. Wielu szeptało, że to zapewne dlatego, że uznano, że to Bush był jednak za nieodpowiedzialny. Ale więcej, tylko że cichszych głosów mówiło o tym, że sprawę ukręcił ojciec Christophera, H. Lee Bush. Jakby nie było, sprawa praktycznie z dnia na dzień stała się zimna. Ale ojciec Tima, Barry King, nigdy nie spoczął i zamierzał dowiedzieć się, co stało się z jego ukochanym synem. Przez pewien czas był w dobrych stosunkach z policją hrabstwa Oakland, ale kiedy przestali informować go o postępach w śledztwie, ponieważ jako takiego już nie było, Barry postanowił sam na własną rękę przypomnieć wszystkim o tej sprawie. Całe życie próbował rozwikłać zagadkę śmierci Tima i reszty czwórki z Oakland. Nieoczekiwanie w 2006 roku, 26 lat po śmierci małego Kinga, jego brat Chris otrzymał dziwną wiadomość od przyjaciela z dzieciństwa. Nazywał się Patrick Coffey i był sąsiadem rodziny King. Sprawa tak na niego wpłynęła, że postanowił związać się z organami ścigania i stał się specjalistą od wariografii. Opowiedział on Chrisowi coś, co sprawiło, że powstało więcej pytań w tej już tajemniczej sprawie.
Mianowicie Patrick kilka dni wcześniej występował na konwencie kryminalistycznym w Las Vegas i po skończonym wykładzie podszedł do niego pewien mężczyzna i zapytał, czy zechciałby wygłosić wykład również na podobnym wydarzeniu, ale w Michigan. Patrick zgodził się i powiedział, że sam pochodzi stamtąd i że do zostania specjalistą w tej dziedzinie pchnęło go zabójstwo jego przyjaciela Tima Kinga, jednej z ofiar zabójstw dzieci z hrabstwa Oakland. Na co mężczyzna, który nazywał się Larry Uwasser, powiedział, że zna tę sprawę, bo skoro podejrzany i jego adwokat już nie żyją, to on w sumie może zdradzić, że to on właśnie przeprowadził badanie, podczas którego podejrzany przyznał się do winy. To była wielka nowość, bo ani Patrick, ani tym bardziej Chris i jego rodzina nawet nie wiedzieli, że ktoś przyznał się do zabicia Tima. Patrick chciał zagrać wyluzowanego, żeby nie odstraszyć rozmówcę i kontynuował spokojnie zadając pytania. Larry powiedział, że został zatrudniony przez adwokata osoby podejrzanej o zabicie Tima, żeby zrobiła ona prywatny test na okoliczność śmierci Tima Kinga. Ale kiedy Larry zadał pytania kontrolne, aby ustawić maszynę, zapytał, czy był już badany w tej sprawie wariografem. Pytany nie wiedział, co ma odpowiedzieć, bo stwierdził, że w sumie tak, ale nie w sprawie, gdzie był winny, a tu rzeczywiście zabił. Tym samym przyznając się do zamordowania 11-latka. Później Larry wyparł się wszystkiego i stwierdził, że do takiej rozmowy nigdy nie doszło. Chris natychmiast przekazał te rewelacje pozostałym członkom rodziny i zgłosili się do detektywa przydzielonego do tej sprawy, aby sprawdził, czy jest coś na rzeczy. I rzeczywiście, jedyną osobą, która była badana na okoliczność śmierci trójki pierwszych ofiar, który teraz już nie żył, i jego adwokat również, był nie kto inny jak Christopher Bush. Postanowiono wyciągnąć wyniki ich testu i wielu ekspertów uznało, że nie rozumieją, jak to jest możliwe, że obydwaj zdali. Wynik wskazywał jasno, że kłamali, zwłaszcza gdy pytano o zabite dzieci. Plus tak wiele dowodów poszlakowych świadczących na ich niekorzyść oraz oczywiście fakt, że zaraz po wyjściu Busha z aresztu zaginął Tim King. Wszystko śmierdziało spiskiem. Rozwiązanie jednostki specjalnej i w zasadzie zamknięcie śledztwa również w tym świetle było jeszcze bardziej podejrzane. Kiedy rodzina King dowiedziała się o tym wszystkim, była w szoku. Nikt im nigdy nie powiedział o tej części śledztwa, co mogło przecież pomóc złapać sprawców, zanim zginął Tim. Dodatkowo samochód, który podał świadek, niebieski Gremlin, bardzo przypominał samochód, jakim jeździł w tamtym czasie Bush, niebieski Vega. Było więc prawdopodobne, że świadek pomylił po prostu samochody. Ale co z portretem pamięciowym? Co prawda nie przypominał on Busha, ale był on bardzo podobny do Greena, a przecież obydwaj mieli fantazję, że porwą dziecko i będą je przetrzymywać jako ich niewolnika seksualnego. Tylko ta kwestia dla mnie jest dość naciągana, bo w czasie, kiedy zaginął Tim i został zamordowany, Green siedział w więzieniu, więc wydaje mi się, że nie mógł to być on. Dodatkowo wyszło na jaw, że w trakcie przesłuchania Busha w sprawie zabójstwa Marka, Jill i Christine on otwarcie mówił o tym, że jest PDF-em i nawet powiedział, skąd zabierał dzieci. I było to między innymi Woodward Avenue, czyli tam, gdzie ostatni raz widziano Marka i Jill. Oraz raz zabrał chłopca z okolic baru z kręglami, gdzie pracowała matka Christine. I oczywiście mogło to być tylko zbiegiem okoliczności, no ale weźcie. Przynajmniej warte było sprawdzenia. Ale nikt z tym nic nie zrobił. Po tym, jak ponownie otwarto śledztwo w 2009 roku, wypłynął dowód, który był dość ważny. Mianowicie na ciele Christine znaleziono włos i na podstawie badania DNA określono, że należał on do Jamesa Vincenta Gunnera, który w czasie śmierci Christine miał 16 lat i był ofiarą Busha. Po rozmowie z policją przyznał, że wielokrotnie w tamtym czasie przebywał w samochodzie Busha, więc istniało prawdopodobieństwo, że zostawił tam swojego włosa, a dziewczynka zabrała go ze sobą, bo również w tym samochodzie była. To pośrednio potwierdzało winę Busha, przynajmniej w sprawie Christine. Sam Vince został poddany badaniom na wykrywaczu kłamstw i kiedy zapytano go, czy miał coś wspólnego z Christine Malik,
Czy wszedł z nią w kontakt fizyczny i czy wie, kto zabił dziewczynkę? On powiedział nie. I to było kłamstwo. Postanowiono przyjrzeć się dowodom ze sprawy Tima i Marka i na nich również odnaleziono włosy, które pasowały do siebie, ale nie pasowały do Vince'a. Pamiętacie jeszcze? Dawno temu mówiłam wam o innym podejrzanym, Archu Sloanie, i o tym, że pobrano próbki z jego bagażnika z nadzieją, że może się je da kiedyś lepiej wykorzystać? Porównano więc włosy znalezione w aucie Sloana z tymi z ciał Tima i Marka i pasowały. Jednak nie należały one do Archa. To jednak oznaczało, że zabójca miał coś do czynienia ze Sloanem, a on okłamał policję przez te wszystkie lata. Zapytany ponownie nie powiedział ani słowa. Odsiadywał wyrok dożywocia za napaść na inne dziecko, ale choć policja próbowała z nim rozmawiać, on milczał jak zaklęty. Postanowiono jednak nie wyjawiać mu informacji, że jego DNA zostało wykluczone. Liczono, że będzie to pewnego rodzaju przewaga nad mężczyzną i uda się go jednak skłonić do współpracy. Jednak wszystko legło w gruzach, kiedy prokurator hrabstwa Oakland, Jessica Cooper, która obejmowała stanowisko w tamtym czasie, zaniepokojona brakiem postępów w ponownie nagłośnionej sprawie, chciała ewidentnie zapunktować w oczach publicznej opinii i zwołała konferencję prasową, w której ujawniła szczegóły śledztwa oraz między innymi informację o tym, że DNA znalezione nie należało do Archa Sloana. To pogrzebało wszelką przewagę, jaką policja miała nad Sloanem. Teraz całkowicie przestał z nimi rozmawiać. Czy to oznaczało, że osoba odpowiedzialna bądź związana ze sprawą nadal żyje i jest na tyle groźna, że Sloan boi się i nie chce rozmawiać z policją? Nawet obietnice polepszenia jego sytuacji, łącznie ze zmianą więzienia, nie skłoniły go do wyjawienia jakichkolwiek informacji, powstrzymując znowu śledztwo od rozwoju. Niestety Barry King, ojciec ostatniej ofiary, zmarł w 2020 roku, nie doczekawszy się rozwiązania zagadki śmierci syna. Jakie są wasze teorie na temat tej sprawy? Wiem, że było tego dużo, ale starałam się to zebrać i w miarę jasno opowiedzieć. Dajcie znać, co myślicie. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was, moi drodzy słuchacze. Za każde wsparcie będę bardzo rada. Oczywiście z całego serca dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się zostać moimi patronami. Jestem naprawdę zaszczycona i przeszczęśliwa. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie, i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.